Martin Flash Gordon approaching. Rzepak wschodzi ładnie. Witajcie. Dziennik pokładowy. Wasza ulubiona czapka. Praca na farmie w Danii, odcinek 168. Dzisiaj jest ostatni dzień żniw. Mamy 2 września. Zostało nam tam może z 8 hektarów, 10 pszenicy. Krystian wczoraj skończył rzepak i kończymy żniwa dzisiaj, 2 września. Później wymiana dłut w pługu i lecimy miesiąc z orką co najmniej, dzień w dzień. Czyli u Was na filmach to będzie 2 miesiące samej orki od momentu, który widzicie teraz. Zanim zboże przeschnie na polu i zanim zawiozę do skupu 2 przyczepy z pszenicą, to zmienimy dłuta, byle mnie szło rano, i obrócimy płozem. Nasmarowanie. Nasmarowanie. Filtr chłodnicy do wymiany. Mam tutaj 2 nowe łożyska do koła oraz nowy stworzeń tutaj, bo zrobił mi się luz tutaj na tych połączeniach, czyli są rozwalone te wszystkie bushningi.
czyli te tulejki, są wybite, bo oram nim tak o 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 rok nim oram, czyli miał już prawo się rozwalić. Ściągamy też koła, od razu wymieniamy łożyska, które podczas transportu po asfalcie na pewno też już mi się zużyły, bo jak zmienialiśmy oponę, to czułem tutaj luz, także od razu łożyska wymienię, ten stworzeń i tulejki. No i wczorajsza awaria kombajnu z kosą. Wobby box, czyli ta skrzynia, co rusza kosą, rozwaliła tą całą obejmę. Tutaj puściły spawy. No i wymieniliśmy, akurat mieliśmy taki element i wymieniliśmy to w polu szybko. Ale chciałem wam pokazać, jak rozerwało. Wobby box. Ładowarka teleskopowa i do góry. Pokażę wam, jaki mam luz po 7 latach na łożysku. Bardzo duży luz. No był 2 razy był dociągany. Wyciągany był 2 razy, ale patrzcie, jaki jest luz. Dlatego dajemy nowe łożysko. Jest luz, co? Po tylu tysiącach hektarów musi być luz. Teraz następny projekt to jest wyciągnięcie tego stworznia. Musimy tu się podpiąć pod to. Chcę wam pokazać, jaki luz się wytworzył po 7 latach. Luz tutaj, patrzcie, w tych miejscach. Przy każdym obrocie pługa tam wpada piach, mimo że smarujemy to. Smaru jest. Siłownik musimy zregenerować też simmering któregoś dnia. To musimy teraz wymienić i zaraz zobaczymy, czy nam się ładnie stworzeń wybije.
wybicie tej cienkiej tulejki graniczy się z cudem, więc spiłowałem ją tym nie jest to festul do drewna, ale widzicie, jak już zaczynam, mam ten moment, że ona pęka, to już zostawiam i teraz będzie mi lżej wybić. To samo zrobię z drugą, inaczej nie jestem w stanie tego wybić. Mamy wszystkie tulejki wybite. Tu mamy oryginał, a tu mamy nową. Dwa milimetry, 1 mm, czyli o połowę jest zjechana. Te duże, one nie są zjechane aż tak, ich nie pomierzę tak. 5 mm, 4, czyli są o milimetr zjechane, ale najważniejsze są stworznie. 45 równo, widzicie? 45 i ile brakuje? I tu mam, tu jeszcze bardziej, czyli mamy 45, tu mamy 42, czyli tu mamy 3 mm i tu mamy 1 i tu 3, 4, 5 mm mamy luzu. To mamy aż taki luz z każdej strony miałem, czyli tu i tu, tu i tu. I przy obrocie pług mi inaczej się zachowywał. Jak jechałem po drodze, zauważyliście, że choja węsta latał czasami i to jest dlatego, nawet jak zblokowane są w transporcie te dwa zawory, to wam nic nie da, jeżeli będzie tył wyrobiony. Wszystko będzie latać. 7 lat. Piach tutaj, mimo że smaru dajemy tutaj smaru, tu jest smarowniczka, kalamitka, dostaje dużo smaru, to on i tak nie wchodzi do tych zewnętrznych czasami tulejek, no bo no nie jest w stanie. On dojdzie dotąd, trochę tam wejdzie i tyle, nie? Oczyszczamy to wszystko i wbijamy nowe tulejki. Tulejki mamy już ładnie powbijane, wprasowane. Zobaczcie, jak to teraz ładnie chodzi. Zero luzu. Teraz będę mógł wracać pług. I tutaj. Też zero luzu. Tu luzu nie ma, bo korygowałem ten luz tutaj w zeszłym roku i tu jest bardzo dobrze. To będzie można wymienić za jakiś czas. Tutaj i tutaj, ale myślę, że to za 5 lat, a za 5 lat może będzie nowy pług. I nie wiem, czy ja za 5 lat tutaj będę w ogóle. Czy już ten pług pójdzie na sprzedaż i po prostu wezmą nowy. Trudno powiedzieć, co będzie za 5 lat. Dobra, teraz to składamy. Jak to złożymy, zajmiemy się łożyskami w kole.
I musimy pamiętać, żeby stworzeń włożyć dobrą stroną, czyli tędy. To są tulejki idealne. One się tutaj nie wyrabiają. Widzicie? Zero luzu. Stare łożysko. No jest luz, tak samo na nowym jest też luz przecież. Ale widać, że jest trochę zużyte bardzo. Niż nowe. O. Nowe tak pracuje nam, prawie zero luzu. A tak wygląda łożysko po... O. Teraz to widać. Łożyska, które przejechały 6 sezonów po 700 hektarów plus wycieczki asfaltowe już prawie wypadają. Także to był dobry moment wymiany ich teraz. Ja teraz je wybijam. Nie wiem, może weźmiemy na prasę. No. Na prasie będziemy wtłaczać wewnętrzne części łożyska. Stare dwie części zewnętrzne łożyska mam zeszlifowane, że mi ładnie tu wchodzą. Jedną i drugą. No i nowe zewnętrzne elementy wtłaczamy. I później dajemy tą zeszlifowaną, wtedy idealnie nam wpycha jeden i drugi. I wtedy idealnie nam prasa tam dociśnie, też nie za mocno, żeby nic nie strzeliło. A niektórzy napiszą: człowieku, po co ci te okulary i maska? Jak łożysko ci chrupnie w oko, to będziesz wiedział po co. Nie będziesz widział po co, ale będziesz wiedział. Nowa. Jak są narzędzia, to robota szybko idzie.
pięknie siedzi. Tu ułożę, będę miał za 5 lat do wymiany. Te drugie łożysko to powiem wam, tragedia już była. Było bardzo blisko na asfalcie, że już by mi się zaczęło koło palić. Oś ta. Także wymiana na czas jest. Używamy smaru Shell Gadus S3A1300C2. I teraz wasz ulubiony fragment. Na czas to zrobimy. Start. Stop. Damy smaru Gadusa na nowe łożysko i też nasmarujemy je po założeniu na koło tej piasty całej i będziemy jechać na pole dzisiaj 40 km i jak już dojadę, to jeszcze raz mu damy smaru. Tutaj trochę daliśmy, później damy jeszcze tutaj w kalamitki i jeszcze mu damy. Jak dojedziemy w ciągu godziny tam, bo będzie godzinę się poruszał po drodze, po asfalcie. Na jednym łożysku. Pięknie. Teraz damy drugiego Gadusa tutaj. Musimy dać mu tutaj smaru od razu, bo ta komora to jest bardzo duża i zanim ten smar doleci, to może nam się na asfalcie zapalić, bo ja mu dam zaraz 30 na godzinę i na nowych łożyskach musi mieć od razu smar, bo jak na sucho bym je włożył i dał tymi kalamitkami, to zanim smar by się tam rozprowadził, łożyska już by się paliły. A tak Gadus 1300 ochroni łożyska przed zapaleniem się. Od razu inaczej słychać, nie? Patrzcie. Na jednym mógłby jechać. Trzeba dużo Gadusa dać. Jeszcze od góry mu dam. Ale pięknie chodzi. Patrzcie. Perpetuum mobile. Normalnie to perpetuum mobile.
zakłada tak gołe łożyska, niby smaruje później i od razu rura na asfalcie, ale smaru nie ma i mission failure. Dobry był czas z wymianą kartridża. Sprawę mam jeszcze od kartridży z Commodore 64. Dlatego tak lubię to zmieniać. Smar. Do smaru trzeba jeszcze dać 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak jak w dniu świra. 7 razy w prawo, 7 razy w lewo. 18, 19, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Cały kartridż mu wpakowałem. Ale smarum. Zobaczymy, czy pobije teraz rekord. Start. Będzie chyba rekord. Szybciej wkład wyskoczył. Stop. Jest rekord czy nie? Tak jak w grze komputerowej, wiecie, nie? 2 rakiety. Zauważyłem w komentarzach, że wielu Was nie lubi w ogóle grać w gry komputerowe. Musicie coś robić, nie możecie tylko w polu siedzieć. Bez sensu trochę. Życie Wam minie i co? Na polu? Widły, gumowce tylko? Musicie robić inne rzeczy. Musicie po prostu. To pług mamy gotowy do pracy, czyli wymieniony stworzeń i tulejki i nowe łożyska na kole. Kick the tire i jest ready. Smarujemy pług, tankujemy Magnuma i lecimy orać. 40 km stąd.
jeden tylko zatrąbił. Koło na razie ładnie się kręci. Zaraz staniemy na polu i zobaczymy, czy się nagrzały łożyska. Jeżeli nie, to wszystko jest ok. I za tydzień sprawdzimy i dociągniemy je jeszcze. Ale lepiej, żeby miały mały luz, niż były bardziej na sztywno. Zobaczyć, jesteśmy na polu, idziemy zobaczyć, czy łożyska są gorące i ściągnąć światła transportowe. Blokady zwalniamy transportowe. I powiem wam, że pług ładnie się zachowywał teraz na drodze, nie tańczył mi. Nie tańczył mi teraz na drodze jako lewo, prawo, tylko stabilnie jedzie. Czyli po 5 latach trzeba tuleje wywalić, nie? Po tylu hektarach. I teraz najważniejszy moment. Nic. No ta strona jest zimniejsza, zimna, a ta jest, nie jest, że gorąca, ale jest, czuję różnicę. Czyżby dlatego, że słońce było z tej strony? Nie, żartowałem. Łożyska ładnie się zachowują, a za tydzień weźmiemy, znowu podniesiemy do góry ładowarką i zobaczymy, czy jest luz. Jeżeli jest malutki, to zostawiamy, bo nie może być na sztywno. Ściągamy światła transportowe i robimy orkę. Stąd aż tam do tamtych budynków. Nie wiem, za 30 hektarów, 40 tu będzie. Teraz z nowym stworzeniem i nowymi tulejami idealnie stoi. No i ma nowe skarpetki dzisiaj. Tak jak ja.
faraonie jest to Quo Vadis. Jest bardzo fajny lektor też. Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Aleksandria. To nie jest wydawnictwo mojej córki, ale Aleksandria. Do wysłuchania książki Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Czyta Wiktor Zborowski. Rozdział 1. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na uczcie u Nerona, która przeciągnęła się do późna w noc. Do pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tyłu niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły. Także z Eleotezjum, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczyma błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzony, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Otto nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegantiarum. Dobranoc w zestawie marzeń sprzed lat.